Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój umiłowany ludu, błogosławię Cię. Człowiek nie chciał widzieć siebie poza tym, gdzie sięga jego wzrok. Ludzką wolą ograniczył się do życia tym, co bezpośrednie, tym, co może postrzegać zmysłami. Człowiek nie pragnął wyjść poza nią, do wewnętrznej świątyni, aby spotkać się ze swoim Jezusem, z wyjątkiem tych dusz, które pokazały, że pozostaje w zasięgu ręki moich dzieci, w nadziei, że przyjdą do mnie. Moim pragnieniem jest, aby moje dzieci żyły świadome Ducha, który ożywia to, co zostało stworzone, a zwłaszcza człowieka, którego obdarzyłem tym, czego potrzebuje, aby rozwijać w sobie duszę. Ludzkość, podążając pośpiesznie bez kierunku i sensu, znajdzie się w nawykowym stanie cierpienia, na męczącej drodze, na której z góry wiedziała, że się znajdzie, jeśli nie będzie posłuszna zmianom, o które prosiła ją moja matka. Umiłowani moi, ludzie walczą o władzę ziemską, co wyraźnie świadczy o tym, że mnie nie zrozumieli. Człowiek nadal pozostaje w ciele, z ograniczeniami, jakie to za sobą pociąga. Musicie narodzić się z ducha, żyć duchowo. Tylko w ten sposób nie będziecie się zajmować gromadzeniem skarbów na ziemi, bezowocnymi zajęciami, odwracając się ode mnie. Czekam na każdego z was z cierpliwością, z boską cierpliwością i widzę, jak ci, którzy są moimi, zaniedbują wypełnianie przykazań mojego domu, postępują wbrew własnej naturze i wbrew mojemu duchowi. Dzieci, bardzo łatwo tracicie rozum, popadając w skrajności, których nie jestem w stanie opisać, bo krzyżujecie mnie bezlitośnie. Dzieci, jesteście niewolnikami gniewu, zapomnienia, dehumanizacji, korzyści osobistych i obojętności, z jaką patrzycie na cierpienia innych i nie jesteście nimi poruszeni. Ludzkość źle zinterpretowała swoje trwanie na ziemi, błędnie uważając, że jest absolutnym panem, pozostaje w powtarzających się wojnach i podziałach, inkwizycjach i nienawiści, pod którymi nigdy nie znajdzie pokoju ani nie zrozumie prawdy o swoim trwaniu na ziemi. Nie przyszedłem potępiać, lecz zbawić. Człowiek ze swoją wolną wolą jest tym, który sam siebie potępia lub znajduje zbawienie, które mu proponuje. Przed człowiekiem wynik nie będzie inny niż ten, który znacie. Spieszę się, aby nie zgubić was, którzy we mnie wierzycie. Człowiek utracił miłość, została ona wygnana z ziemi, a ci, którzy pozostają w mojej miłości, zamykają ją jak skarb, aby nie utracić jej przed ludźmi, którzy rzucają się przeciwko istotom ludzkim, które ją posiadają. Umiłowani, człowiek znienawidził moją miłość i tych, którzy żyją w mojej miłości, tak bardzo, że człowiek buntuje się przeciwko najmniejszemu przejawowi miłości, jaki ma przed sobą. Życie zatopione w materializmie sprawiło, że ludzkość nie chce być kochana, ale pogardzana. Iluż z tych, którzy oddali i nadal oddają swoje życie za mnie, dało i daje temu świadectwo. Człowiek bez miłości, gardzący miłością, uważa bliźniego za wroga, czy to ojca, matkę, brata lub siostrę, dziecko, męża lub żonę. Kto nie uznaje miłości, nie uznaje mnie. Całe stworzenie drży przed ludzką obojętnością, stworzyliście mur, człowiek zamyka się w nieczułości, widząc wydarzenia bez żadnych uczuć. Ziemia płacze do mnie przed wielkim bólem, który człowiek nad nim wylewa. Człowiek jest nieznany przed stworzeniem za to, że nie żyje zgodnie z moją wolą i za to, że żyje wbrew moim przykazaniom. Dzieci, odwiedzajcie mnie w tabernakulum, karmcie się Eucharystią,
Odmawiajcie różaniec święty do mojej matki, bądźcie moją miłością, nawet jeśli musicie nadstawić za to drugi policzek. Nie opuszczę was, mój lud nie zostanie opuszczony przez mój dom, poślę moją miłość, aby was chroniła, aby zgromadziła mój lud. Zbadam każdego z was szczególnie. Zjednoczcie się w mojej miłości, poznajcie mnie. Gromadźcie się w moje imię, mój Kościół musi być ochroną dla słabych i niewinnych, tak jak ja nim byłem. Poślę moje legiony po moich wiernych, nie opuszczam was. Inkwizytor mojego ludu przygotowuje swoją prezentację przed ludzkością. Dzieci, poznajcie mnie, abyście nie byli zdezorientowani. Bądźcie narzędziami mojej jedności, nie powodujcie podziałów, bądźcie moim sercem, tylko w ten sposób będziecie uczestnikami kulminacji mojej woli. Umiłowane dzieci, po tyglu nadchodzi nowy dzień, w którym moja miłość zajaśnieje w pełni nad nową ziemią. Mój umiłowany ludu, musicie już teraz być jedno z moją wolą, jedyną bronią zbawienia człowieka w tych naglących chwilach. Mój lud musi być tym, który wypełnia moją wolę, a w tym celu musicie unicestwić ludzki egoizm ze wszystkimi jego przeszkodami, musicie być przykładem dla waszych braci i sióstr, a nie przyczyną podziałów i zamieszania. Moja miłość jest jednocześnie miłosierdziem i sprawiedliwością. Wy, jako pokolenie grzechu, zobowiązaliście się, aby moja wola została przelana na całą ziemię. Zachęcam was, abyście się nie poddawali, abyście trwali niewzruszenie, abyście bronili wiary i aby każdy z was był prawdziwym przykładem i autentycznym świadkiem mojej miłości i mojej woli wobec ludzi. Mój umiłowany ludu, idziecie wytrwale w trudnych chwilach terroru, głodu i plag. Będę się do was nadal zwracał, bo nie zostawię was samych. Umiłowani moi, nie chodzi o to, abyście się przygotowali materialnie lub uważali, że wystarczy przestrzegać przykazań na swój sposób, ale raczej o to, abyście żałowali za uczynki, które popełniliście przeciwko mnie i przeciwko sobie, w chwilach, gdy wasza wiara i miłość do mnie całkowicie się zachwiały. Aby osiągnąć całkowitą świadomość, musicie wyjść z tego, co jest profanacją. Pragnę ludu chwalebnego, ludu żarliwego, ludu świadomego, że ja jestem jego Bogiem, a oni są moimi dziećmi. Zapraszam rodziców, aby stali się tym, czym nie byli do tej pory. Zapraszam ich, aby widzieli bez opatrunków na oczach, aby w ten sposób karmili swoje dzieci od małego modlitwą i w samotności ze mną, która jest im znana, i aby nie pragnęli dalej błądzić w tym, co światowe, w grzechu, w pokusach, w towarzystwie posłańców zła. Nie jesteście sami, walka duchowa jest u szczytu. Letnich wyrzucę z moich ust, ale ci, którzy walczą, by trwać w mojej woli, dostąpią chwały. Postępujcie według błogosławieństw, abyście w ten sposób byli świadkami moich dzieł i czynów. Umiłowani moi, słońce będzie emanowało swoją siłą i człowiek będzie wstrząśnięty jego siłą, która dotknie kilka krajów. Mój umiłowany ludu, wzywam was do modlitwy, ale nie w sposób mechaniczny, raczej do modlitwy w mojej woli, tak jak wam już nakazałem, duchem i dobrymi uczynkami. Módlcie się za siebie, aby siła mojego ducha nadal was prowadziła, abyście pokonywali codzienne upadki. Kocham was i błogosławię. Moja miłość pozostaje z wami, wasz Jezus.